Witamy Was serdecznie. Cześć Pawełku. Witam. Witamy Was. Coś nowego, coś świeżego. Tak. Jakże potrzebnego jako jeden z elementów w gospodarstwie. Tak, transport jest bardzo ważny, no chociażby nawet jak jest to zboże, to też trzeba je wywieźć, coś takiego. Logistyka. I ona musi być efektywna. Jak wszędzie to podkreślamy, czy to logistyka nawet obsługująca naszą firmę, tutaj jeśli chodzi o transporty, które dojeżdżają, dostarczane są z innych kontynentów, o takiej logistyce mówimy międzynarodowej, międzykontynentalnej, ale też ta logistyka domowa, jak ja to mówię, w obrębie gospodarstwa i wokół niego. Gospodarstwach, właściwie chyba w Polsce nie ma gospodarstwa, w którym nie ma przyczepy. Tak mi się wydaje. To chyba jest mało prawdopodobne. Faktem jest, że stan tych przyczep do niedawna całkiem był bardzo wątpliwy. O tak nazwijmy to delikatnie. Tak, i tam nadal jednak jest jeszcze sporo do zrobienia. Stare przyczepy Autosanu, jeszcze stare HL-ki. Tak. No niestety gdzieś już kondycja tych przyczep jest na poziomie bardzo mizernym. Tak. One wymagają chciałem powiedzieć, wymagają już gruntownych remontów. Te remonty z kolei nie są tanimi sprawami przy dzisiejszych kosztach robocizny, więc kosztach stali, prądu, wszystkiego. Dokładnie, więc warto się zastanowić, czy nie pokłonić się nad propozycją, ofertą, przymiarką zakupu nowej przyczepy do gospodarstwa, która będzie nam służyła przez lata i to bezawaryjnie. Dokładnie tak, ale to też pokazuje, bo to jest bardzo ciekawy model. Szczerze mówiąc. Jedno, że to jest bardzo szanowany producent, firma Metaltech. Mirosław, tak. Czyli polski producent. Polski producent, już z ugruntowaną taką marką, jeżeli chodzi o jakość przyczepy, szczelność. I powiedzmy sobie, niedyskutowalną wręcz. Powiedzmy sobie tak, ceniony nie tylko na rynku polskim, ale na rynkach tutaj krajów zachodnich. Kraje skandynawskie, Niemcy. I tam jest bardzo ta pozycja ugruntowana, a nawet jeśli chodzi o same, że tak powiem, systemy tutaj szczelności i tak dalej, to tego się firma Mirosławiec Metaltech wywodzi, że robiła właśnie na zlecenia Niemiec. Tak, bo to było tak zwane, Niemcy przyjechali i wprowadzili system tak zwanej szczelności rzepakowej. Tak. W pierwszej my to stwierdzamy już, żeśmy z doświadczenia, to jest takie wodna. Wodna to jest oczywiście takie potoczne nasze określenie, szczelność rzepakowa, ale wiemy, że rzepak jako drobnonasienna roślina i o specyficznej konstrukcji. To lubi znaleźć dziury tam, gdzie... Niczym woda, dokładnie, żeby sobie wypełznać. Nie? Przyczepa DBL 16. Właśnie, bo teraz tak, mamy serię przyczep DB, a DBL-ki są to, można powiedzieć, bliźniacze odpowiedniki serii DB, znanej od lat. One kilka lat temu weszły do produkcji. Były taką odpowiedzią, że rolnicy poszukiwali takiego pewnego kompromisu. Chodziło o to, żeby uzyskać taką długość, żeby to była tak zwana przyczepa paletowa. Czyli wielokrotność palety, europalety, tej drewnianej, metalowej, plastikowej, jaka ona by nie była. To też się wiąże trochę z big bagami, bo mniej więcej big bag ma wymiary takie powiedzmy około paletowe. Tak. Więc poszli i stworzyli, ja już teraz nie pamiętam, ale to będzie chyba 6, a może nawet więcej lat. Więcej, 6 a 8 lat temu. Dokładnie, i wprowadzili rodzinę przyczep DBL. I to jest główny wyróżnik. Jak sama nazwa wskazuje, L jak long, końcówka, czyli są te kasty, powiedzmy tak potocznie, dłuższe. I one mają bazę i tak jak samo jest DBL 10, DBL 12 i teraz wchodzi DBL 16. One wymiar mają podobny. Oczywiście rozwiązania konstrukcyjne, w sensie osi, ramy to już mogą się różnić, bo wiadomo, że 10 jest lżejsza. Zasadniczo różnią się burtami. Tak jest, różnią się burtami. Powiedzmy jeszcze dla tych poszukujących mniejszych rozmiarów też występuje 8 tutaj. DBL. Tak, też występuje 8. A i tak będziemy troszeczkę przeplatać, bo w samej serii tej podstawowej DB tych przyczep modeli mamy nieco więcej. Ta paleta jest bardziej zagęszczona jakby, nie? Bo zaczynamy od DB6, skończywszy na DB20. DB20, ale to już jest na takim układzie jezdnym. 3-osiowa i tak dalej. Ale przeskakujmy, że tak powiem, do naszego bohatera dzisiejszego spotkania. Bohater jest o tyle ciekawy, że część z Was, klientów,
już na przykład tych zainteresowanych wyższymi przyczepami bardzo już się przyzwyczaili do produktu DB14. Że ona jest taka na tyle fikuśna, że ona już dosyć dużo weźmie, ma dosyć dużą objętość i pasuje. Ale w momencie, kiedy ona już ma być bardziej uniwersalna, no to jednak warto pomyśleć o długości, bo mogę różne rzeczy przewozić, to jest raz. Dwa, jednak ładowność też ma znaczenie. Ta przyczepa ma homologację europejską. Tak, może się poruszać po drogach i w Dokładnie. Polsce, i po całej Europie. Tak I to naprawdę. też jest ważna informacja, bo w tej homologacji europejskiej chodzi też o coś takiego, że z nowymi ciągnikami, żeby przyczepa współpracowała, żeby hamulce szybko reagowały i były współgrały z systemem, który jest w ciągniku, no to jednak przy takich tonażach warto rozważyć, żeby to jednak spełniało też te kryteria i tą szybkość hamowania liczona w sekundach musi zadziałać. Dlatego też przyczepy marki Metaltech Mirosławec są wyposażone właśnie w renomowanych firm osie, co też daje taką możliwość, że te parametry tu nawet widzimy, to są osie ADR-u, które są... Gdzie te parametry dokończę są w rygorystycznych, że tak powiem, kryteriach spełnione. Dokładnie tak. Chodzi o siłę hamowania, szybkość hamowania. To jest taka rzecz, która trochę umyka, ale w momencie, kiedy hamujemy przy zjeździe w dół, to widzimy czasami, co te przyczepy robią. To jest system, który powoduje, że hamujemy w jednej linii. Dokładnie. Koła, bardzo ciekawe, tu są akurat model 560x60. Duże koła. To są już duże koła, bo to też ładunek nie będzie mały. Powiedzmy sobie tak, oczywiście konfigurując przyczepę, maszynę pod siebie, pod własne indywidualne zapotrzebowanie, możemy wybierać różnorodność opon i kształtu protektora i wielkości ogumienia. Dosyć spora dowolność. I czy odnawialne, czy nowe ogumienie. Tutaj mamy naprawdę, tak jak powiedziałeś, jest tu spora dowolność. Dokładnie. Hamulce są dwuobwodowe. Pokażmy tą przyczepę z przodu. Wszystko... Teraz innego systemu nie ma. Jest dwuobwodowy hamulec. Wszystko estetycznie pomontowane, tak żeby nam się nic nie poniszczyło, nie urwało. Wszystko ma swoje miejsce dzisiaj, nie? Tak. Nie jak dawniej, że musimy gdzieś na dyszlu opętywać coś, nie? Także to już jest cymes pod tym kątem. Przyczepa jest wyposażona w pomost. To też ma znaczenie, ponieważ czasami tu jest akurat plandeka, powiedzmy, ręcznie zwijana, widać nawet tą kostkę. Są to, tak jak wspominaliśmy, przy kołach, nie? Ta dogodność, wielkość, ilość tych doposażeń jest mnoga. Bo tak powiedzmy, że taki pomost tutaj z barierką ochronną czy plandeka są to doposażenia opcjonalne, bo wiadomo, że nie każdy to chce i wymaga. Nie? Tak. Nad niektórymi to jest, wiesz, ja jako stary poznaniak, jak mówię, niektóre rzeczy jednak warto zainwestować, tak, warto mieć, bo z tego są rzeczywiste korzyści. Dlatego my, że tak powiem, zamawiając przyczepy, ustalamy już jakiś standard, bo na podstawie wieloletniego doświadczenia naszego, ale wypracowanego, że tak powiem, z klientami, mamy tą wiedzę, które z tych opcji są najczęściej stosowane i praktycznie bez nich przyczepa nie wyjeżdża, że tak powiem, do klienta. No raczej nie, no bo chociażby, wiesz, zaczep automatyczny oczywiście można wziąć, ja to tak nazywam zestaw bieda, nie? Który będzie jakiś podstawowy zaczep, ale to powiem tak, w XXI wieku to jednak zaczep automatyczny to jest trochę jak klima w samochodzie, no to już powinno być. Nie? Sama wygoda i tak dalej, nie? To jest jeśli chodzi o współpracę, o załączanie drugich Dokładnie. Tu mamy ten system, który to bardzo wielokrotnie już powtarzali, jest specjalnie w podłodze jest wywinięta blacha i wspawany tak zwany jest uszczelniający pręt. Chodzi o to, żeby właśnie było nawet lekkie jak gdyby naprężenie powstawało. Dociśnięcie. Tak jest, ale dzięki temu uzyskujemy naprawdę fenomenalną wręcz szczelność. No i zdecydowanie jest to lepsze rozwiązanie od tak zwanego i w szerokim pojęciu znanego uszczelnienia tak zwanego, nie wiem, gumowego, silikonowego i tak dalej, które ma miejsce u różnych producentów, ponieważ tamto uszczelnienie wymaga ciągłego przeglądania, takiej specjalnej opieki i ulega często zniszczeniu, że tak powiem, i corocznie my musimy nad nim pracować. Natomiast ten rodzaj tego uszczelnienia praktycznie jest bezproblemowy. Dokładnie, jest bezobsługowy. Tego słowa mi brakowało. Pokażmy tył maszyny, bo to też jest...
Oczywiście będąc jeszcze przy burcie, że tak powiem, bocznej, Tak. powiedzmy, że ten model de facto największy, 16, jest już modelem, gdzie mamy burty dzielone tak zwaną konicą, nie? Tak jest. To nie zapomnijmy o tym, bo jest to... Przy longu jest to Tak. wręcz niezbędne. Też tu jest taka kwestia, bo ktoś by mógł zadać pytanie, nie? Mamy DBL 12, mamy DBL 16. Skoro ta sama długość, to Tak. jak to rozwiązano? No rozwiązano to po pierwsze osiami, ramą, ale po drugie, tu nadstawki są 80-80. Tak. I to wtedy ta wysokość się robi. To powodowałoby też, że na tej długiej odległości tak, od tak. jednego narożnika do drugiego, przy niektórych materiałach, na przykład przy kukurydzy, która ma wilgotność i masę zupełnie ten inną, tonaż, powiedzmy, niejednokrotnie przekracza dopuszczalną... mógłby rozpychać, Tak. Tak. ale też jest kolejna logiczna konsekwencja. Jeżeli chcemy otworzyć burtę, no to wtedy byłby z tym pewien kłopot, bo jak ona by była napięta, To no raz. to wtedy automatycznie pojawia się dodatkowy problem. Dokładnie. I długa burta po całości byłaby też ciężka, na przykład do uchylenia, zobaczenia Dokładnie, i tak dalej. czy nie? nawet Także- ewentualnej wymiany, lepiej wymienić Tak. jeden kawałek Tak. niż całość. To jest Ja- najprostsza rzecz, która powiedzmy tak Dokładnie. od razu wchodzi w temat. Tu na szybko Tak. zwizualizujemy, że tak powiem, ten automatyczny zaczep, o którym wspominałeś podczas rozmowy. Tak. To jest jedno. Nie zapomnijmy o tym, że tutaj mamy wywrót w przyczepach DB i DBL trójstronny, Trójstronny. czyli lewo, prawo Tak. i tył. Nie mylnie, naprzód nie. Tak, nie, naprzód nie, ale to jest dobre. Ale tu też jest bardzo ważne, że wiele gospodarstw nadal jak gdyby nie posiada systemu sypowego do tych swoich różnych rzeczy, bo jak ktoś by patrzył, może by było taniej, może tego, na zachodzie generalnie jest tak zwany tylny wywrót i to są wanny. Tak. I ten tryb okazuje się najbardziej modny na zachodzie. W Polsce jeszcze przez bardzo wiele lat będziemy użytkowali trójstronne wywroty, bo nawet jeżeli w Polsce ktoś kupuje, jak my to mówimy, łupinę tandem, to bierze jednak z możliwością wywrotu Tak, na bok. oczywiście. Tam tylko jest jedna możliwość, albo lewo, albo prawo. Tak. Tu mamy tą pełną uniwersalność, ale też jest kilka ciekawych rzeczy, bo przyczepa w eksploatacji może ulegać różnym takim głupkowatym uszkodzeniom, chociażby, to jest prozaiczna rzecz. Kratka ochronna na reflektory. Tak, na oświetlenie LEDowe, drogowe. Niby nic, ale zapłacić mandat za niesprawną lampę? Bo wiadomo, jak już się coś uszkodzi, ciężko to od ręki wymienić i tak dalej, nie ma czasu. Poza tym to inne jest zajęcie. tak daleko od kabiny, że jeszcze przy longu to jest zawsze tych parę Jeszcze centymetrów. dalej. Jeszcze dalej, więc zawsze warto, jak gdyby drobiazg, ale bardzo cenny. Dokładnie. Kolejna rzecz, osłona. Tak, pałąk ochronny, no to już musi być zabezpieczenie. Tutaj to są wymogi postawione przez tak naprawdę homologację i przez dopuszczenie Tak. do ruchu drogowego. Dokładnie tak. W razie wypadku, wjechania kogoś tutaj od tyłu, ma to zabezpieczać przed dostaniem się pod przyczepę. Przed pocaniem, ale też jak dojeżdżamy do rampy, chcemy, powiedzmy, to jest też na centymetry, nie? Może w pierwszych 2 godzinach pracy operator jest bardzo skupiony, ale 8 godzina, a w żniwa na przykład 12 godzina. I co wtedy? Pamiętajmy jeszcze o Wyjściu. wyjściach innych, że tak powiem, Tak. do kolejnej przyczepy, czyli o wyjściu hydrauliki, żeby można sterować, o wyjściach pneumatycznych, dwuobwodowych, o wyjściu elektrycznym. Cały zestaw wskazany, żeby w takich przyczepach był. Mamy nadzieję, że akurat ta nowość Was zainteresuje. Jesteśmy otwarci, czekamy na Wasze propozycje kolejnych tematów, ale też do odwiedzin, żeby Oczywiście. ewentualnie porozmawiać o nowych Odwiedzajcie naszą stronę Dużo się www.korbanek.pl. Dużo się dzieje, zakładka Metaltech. Tak. Są to jedne z lepszych, ciekawszych tak Dokładnie. naprawdę przyczep na rynku polskim. Zatem zapraszamy do przeglądania strony, odwiedzin, ale i do odwiedzin bezpośrednio nas we firmie. Dokładnie. Trzymajcie się. Trzymajcie się.